11 000 to liczba przedmiotów, które wchodzą w skład tzw. kolekcji sobiborskiej, znajdującej się w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku. Są to przedmioty, które zostały odkryte podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2000-2017 przez zespół archeologów pracujących na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Najliczniejszą grupę stanowią przedmioty osobiste pochodzące od żydowskich kobiet, dzieci i mężczyzn. Są to przedmioty, które są niemymi świadkami olbrzymiej zbrodni, w której śmierć poniosło 180 000 ludzi. Dzisiejszego dnia poznamy szczegóły dotyczące przedmiotów, zarówno osobistych, jak i tych, które należały do zbrodniarzy. Naszym gościem będzie Aleksandra Szmula, historyk sztuki, pracujący w dziale muzealiów Państwowego Muzeum na Majdanku. Na tym stole znajdują się przedmioty, które należą do ofiar obozu zagłady w Sobiborze. Z nami jest Aleksandra Szmula, która opowie nam o tych przedmiotach, o ich trudnej historii. Pani Olu, czy mogłaby Pani przybliżyć znajdujące się tutaj klucze? Skąd one znalazły się w muzeum? Niewątpliwie klucze są takimi bardzo charakterystycznymi obiektami, ponieważ klucze w większości każdy z nas posiada, nosi je w kieszeni, w torbie, ma je przy sobie. No i tak też było w przypadku ludzi deportowanych na wschód do obozów, ponieważ zamykając swoje mieszkania, zabierali ze sobą klucze, które w niektórych przypadkach musieli oddać je, zostawić po prostu władzom okupacyjnym, ale jak widać my w swoich zbiorach mamy kilkaset takich kluczy, więc część osób zabierała je ze sobą, mając jednak nadzieję na powrót kiedyś do tego mieszkania, w którym mieszkali. Są to klucze różnego rodzaju, począwszy od takich dużych kluczy do mieszkań, tak, do zamków, do drzwi, ale także klucze różnego rodzaju właśnie tak do kilku zamków, a także to są klucze do walizek, które po prostu były zamykane na zasadzie bezpieczeństwa podczas podróży. Także zamykali mieszkania, zamykali drzwi. Z drzwi także ściągali tabliczki. Mamy w zbiorze 6 takich tabliczek z nazwiskami, które są dla nas niezwykle ważnym źródłem informacji na temat tych osób. To są tabliczki pochodzące z mieszkań głównie w Amsterdamie, należące do Żydów holenderskich, deportowanych do obozu zagłady w Sobiborze. No i na tej podstawie możemy po prostu przynajmniej w przybliżeniu zidentyfikować ofiary. Ci ludzie byli najpierw deportowani do obozu w Westerborku, do obozu przejściowego i stamtąd dopiero tutaj trafiali do Sobiboru. I znajdujące się tu przedmioty są także tymi, które na co dzień noszą przy sobie, prawda? Tak, niewątpliwie byli zabierani z tym, co mieli w kieszeniach, w torbach bądź na sobie. No i ewidentnie takie podstawowe przedmioty, bez których właściwie my się nie możemy obejść w życiu codziennym. No na pewno okulary. To są okulary na dorosłego człowieka, jedne z lepiej zachowanych, ale także okularki tutaj dziecięce. Widać po rozmiarze, że one są mniejsze już. Głównie wykonane są z tworzyw sztucznych bądź druciane. Tak samo jeżeli okulary, to też etui. Tutaj jeszcze jest nazwa producenta z Augsburga. No i co? Oczywiście zegarek, czy taki zegarek na rękę, czy zegarek taki kieszonkowy, typowy dla mężczyzn, którzy nosili. Tutaj zegarek szwajcarski, marki Lanko, produkowany w latach 20., 30. XX wieku. Na pewno miał dużą wartość dla właściciela, także myślę, że to takie rzeczy, które są właściwie długo używane przez jedną osobę. Portfele
My posiadamy jeden portfel. Tutaj w portfelu odnaleziono jeszcze, udało się konserwatorowi odnaleźć monetę zachowaną. Także portfel skórzany. Tutaj taka portmonetka kobieca, nieduża. Zapalniczki wszelkiego rodzaju, takie benzynowe głównie, bo to były używane. Zapalniczki. No i jak portfele, no to wiadomo, każdy miał ze sobą pieniądze i pieniądze są takim według mnie najbardziej wiarygodnym świadkiem, ponieważ mają datę bicia, mają miejsce, można tak miejsce pochodzenia określić, więc dużo nam mówią o ofiarach. Są to, w zbiorach jest kilkaset takich monet. Głównie są to monety holenderskie, ale także niemieckie, polskie, słowackie. Zdarzają się też monety francuskie i węgierskie. Co jeszcze? Jeżeli ludzie zabierali ze sobą, mieli najpotrzebniejsze rzeczy, brali także takie rzeczy, które są niezbędne w życiu codziennym, jak środki higieny osobistej. Każdy używał tak szczoteczki do zębów, każdy używał kremu, pasty i tym podobnych specyfików, więc tych przedmiotów w zbiorach także mamy dość pokaźną ilość. Szczoteczki do zębów, głównie plastikowe, z tworzyw sztucznych. No, takie przedmioty typowo dla mężczyzn, czyli maszynka do golenia, czy brzytwa, fragment pędzla do golenia. Zachowała się oczywiście tylko ta metalowa część, bez włosia. Pasta do zębów, tutaj pasta do zębów i taki dosyć ciekawy obiekt to jest buteleczka po płynie do płukania ust marki Odol, niemieckiej firmy produkującej. Dosyć popularnym obiektem był ten produkt przed wojną. Też szczególną uwagę zwracają nazwy, popularne nazwy w dzisiejszych nawet czasach, prawda? Jest to krem Nivea, czy nawet aspiryna. Tak, to mi się wydaje, że to są takie produkty ponadczasowe, które do dzisiaj możemy kupić i właściwie nawet ten wzór się nie bardzo zmienił, tak jak rzeczywiście jest krem Nivea. Tak samo pasta była. No i oczywiście leki, które tak wiadomo, aspiryna firmy Bayer czy Saridon, także wszystkie tabletki przeciwbólowe, także te obiekty też, te nazwy też mamy w swoich zbiorach tych producentów. Jeszcze jeżeli chodzi o leki, mamy bardzo dużo buteleczek po lekach, ponieważ kiedyś te leki były takie malutkie buteleczki. Tutaj jest Piramidion czy Chinosol. Nazwy naprawdę bardzo ciekawe, czy na przykład buteleczka, w której zostały zachowane jeszcze tabletki, nie wiadomo, trudno powiedzieć do czego, na co miały działać, no ale taki obiekt dosyć ciekawy. Tutaj na przykład jest wieczko, dużo możemy się dowiedzieć o obiekcie, ponieważ jest wieczko z lekarstwa, które zostało wyprodukowane konkretnie w danej aptece z adresem w Amsterdamie, więc to też świadczy, że na pewno pochodzi stamtąd, na pewno przywiozła je osoba, którą deportowano z Holandii, z terenu Niderlandów. Nie mówimy tylko o niemieckich, holenderskich i pochodzących z innych krajów, ale także polskie produkty. Na przykład tutaj puder tłusty Pulsa, wyprodukowany w Warszawie. Szczególną moją uwagę zwracają pomadki, które zachowały się do dzisiejszych czasów. Tak, pomadki są dosyć nietypowe. Dzisiaj już takich pomadek raczej nie zobaczymy. Pomadka firmy Szach z Warszawy. Otwierana była tutaj i tu był taki pręcik do wysuwania, można było sobie wysunąć, wsunąć. Takich pomadek też mamy kilkanaście w zbiorach.
Ta się bardzo dobrze zachowała, ponieważ ma warstwę niklu na zewnątrz, która spowodowała to, że no korozja na nią nie wstąpiła. Tutaj jest już taka mosiężna. Już nie da się jej otworzyć. Te obiekty, które po prostu zostały tak znalezione i które nie dają się w jakiś sposób modyfikować, w sensie otwierać, sklejać i tak dalej, my je zostawiamy w takiej formie, jakiej znaleźliśmy. Nie prostujemy, nie otwieramy czegoś, co może temu obiektowi zaszkodzić, więc nie doklejamy nic i chcemy zostawić takich świadków historii, w jakim stanie one były znalezione.